Witam wszystkich. Z Wami Elena, jak zwykle na kanale Zrobione Ręcznie OLM. Wiecie na pewno, że codziennie zaproponuję Wam coś do zrobienia. Dzisiaj też. Ale że to jest tak drobna przeróbka, że nie potrzebujemy dużo czasu na to, to postanowiłam, że możemy z Wami dzisiaj pogawędzić. No przecież kiedy? Jeżeli cały czas coś robimy, tworzymy, to czasami trzeba po prostu pogadać, poplotkować. Każdy z nas, ja też nie wyjątek, czasami popełnia błędy, czasami ma problemy i wtedy dołujemy siebie taką sytuacją bez wyjścia. Wydaje nam się, że świat się zawalił i w ogóle wszystko jest źle i nic się z martwego punktu nie wzruszy. Ale jednak jest inaczej. I tutaj na dowód tego, że jednak sposób naszego myślenia pozwala nam absolutnie zapanować nad każdą sytuacją. Powiem Wam taką przypowieść jedną, bajkę, historię, nie wiem. Jeden król, który przy nim był błazen, to tylko on mógł do tego króla powiedzieć, co myśli, mógł się wyśmiać, mógł go wesprzeć, mógł nie i wszystko mu było wolno. I król słuchał jego rady, ale pewnego razu, kiedy był na polowaniu i u króla w ręku wybuchła jego broń, on stracił palec. No, przykra sytuacja, oczywiście nikt z tego powodu by się nie cieszył, a jego ten błazen powiedział, że no to dobrze, nic się nie stało, jest dobrze, bardzo dobrze. I król tak się wkurzył na niego, tak się zdenerwował, że postanowił go wsadzić do więzienia, w swoje lochy i królował dalej, a ten biedny błazen siedział w tym więzieniu, w tym mokrym lochu dni, tygodnie i miesiące. I pewnego razu, kiedy król kolejny raz ze swoją switą ruszył gdzieś tam w drogę w dżunglach na polowanie, napadło na nich plemiono aborygenów i to ludojadów. No oczywiście wszyscy zostali zjedzeni, oprócz króla. A wiecie dlaczego? Ponieważ człowiek, który nie miał ręki, nogi, palca, to był już wybrakowany dla tych aborygenów egzemplarz i oni nie mogli go zjeść. No i właśnie dlatego wygonili go ze swojego plemienia i król po borykaniu się w tych dżunglach w końcu wrócił do królestwa. I pierwsze co zrobił to, jak myślicie? No oczywiście, poszedł w te lochy do swojego błaźnia, żeby go przeprosić i powiedzieć, że dzięki niemu on właśnie wrócił do domu, bo wszyscy zostali zjedzeni, tylko on, dlatego że właśnie nie miał tego palca, został cały i jest w domu. Na co błazen mu powiedział: nie, król, nie przepraszaj mnie. Bardzo dobrze, że to zrobiłeś, bo gdybyś nie wsadził mnie do więzienia, to prawdopodobnie byłby z tobą na tym polowaniu. I zostałbym zjedzony razem z resztą, a tak te 4-5 miesięcy, co to jest, przesiedziałem w lochu, ale dalej żyję. Także dziękuję Ci za to. I jaki w tym wątek? Jeżeli dookoła nas dzieją się naprawdę przykre rzeczy, straszne rzeczy, problemy, zdrady, różne przykrości, pamiętajcie, że nawet w najgorszej sprawie, w najgorszej sytuacji musimy znaleźć rzecz, która by nas pocieszyła, którą musimy odbierać pozytywnie.
musimy przestawić sposób swojego myślenia w ten sposób, że nawet kiedy nam się to przydarzy, podziękujemy znajomym, bliskim, Panu Bogu za to, że tak się dzieje. Bo wszystko, co się nie dzieje, wszystko ku lepszemu. Więc to jest sposób naszego myślenia. I właśnie kiedy naprawdę jest mi źle i czasami zaczynam narzekać, to właśnie myślę o tym, że w każdej sytuacji, która się zdarzyła, jest coś fajnego i z tego powodu mamy się cieszyć. No a teraz dziewczyny, pokażę Wam, co dzisiaj wymyśliłam do zrobienia, ponieważ to jest niewielka przeróbka. Właśnie ta bluzeczka, która tutaj teraz siedzę, jest przerobiona i za chwilę, jak to się działo, pokażę Wam. I dzisiaj chcę zaproponować Wam małą, drobną, niewielką przeróbkę, która zupełnie odmieni Waszą już znudzoną rzecz. Mam właśnie taką bluzkę. Jest ładna, cieniutka. Ona z tyłu jest dzianinka ciągnąca się, natomiast z przodu to jest bawełna batik, która się nie ciągnie. Na dole jest taki tasiemka z cekinami, trochę zdobiona cekinami tutaj. No ale już przerobiłam zresztą, bo były tutaj właśnie te takie do podpięcia, ale usunęłam to, bo nie chciałam. Dużo mam takich bluzek, więc zamknęłam to miejsce właśnie takim kwadracikiem, przyszyłam. Nie chcę tego, nie potrzebuję, ale mimo wszystko muszę ją odmienić, bo chcę mieć po prostu inną bluzkę. W związku z tym postanowiłam, zobaczcie, mam taką bluzę, to jest moja ślubna kiedyś była. I to są też cekinki i ja chcę wykorzystać ten materiał do dekoracji tej bluzki. Wymyśliłam, że zrobię w tym miejscu duże, otwarte serce właśnie z tego materiału, które zupełnie zmieni naszą bluzkę. Możecie to zrobić razem ze mną. Zaczynamy. No i zobaczcie, kochanie, wycięłam ze zwykłych, nie wiem, z reklam jakieś skleiłam i wycięłam takie serce. Jak to się robi, chyba nie będę pokazywać, bo każdy z Was potrafi to zrobić. Nie chcecie serce, możecie zrobić gwiazdę, bo ja właśnie mam też taką tunikę czarną z cekinową czarną gwiazdą. Zależy, co chcecie. Ja postanowiłam, że będzie srebrne serce. Wycięłam to z reklamy, podwójnie, wygląda tak, jest dosyć duże i teraz położę to na tą swoją bluzeczkę na lewą stronę, to serducho. No i oczywiście muszę wziąć teraz kredkę albo co tam macie, mydełko i zaznaczyć to serce i jego wyciąć. Serducho wycięte, tak jak widzicie. I teraz muszę założyć tą bluzkę na siebie, bo nie wiem dokładnie wyżej, niżej, gdzie chcemy aplikować naszą dekorację, więc muszę na chwilę założyć tą bluzkę i później zaznaczyć, gdzie to serce będzie. Kiedy pokażę Wam, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Zaznaczyłam sobie, gdzie to serduszko tutaj u góry ma być przyszyte. Przyszpilkowałam i teraz całość muszę przyszpilkować. Ale żeby nam to nie ruszało się, tak jak już mówiłam, stosuję tę technikę. Pod spód położymy gazetkę. Pod spód położymy reklamę, gazetkę, cokolwiek. I przyszpilkujemy to razem, żeby kiedy będziemy szyć na maszynie, żeby nam się to nie przeciągało, nie zdwigało, nic się nie działo. Generalnie pod spód wkładamy tutaj do środka tą gazetkę i przyszpilkujemy razem z tą gazetką.
I teraz musimy przyszpilkować razem z gazetką, żeby można było szyć na maszynie, żeby nam się nic nie rozciągało. Serduszko jest przyszpilkowane dookoła i teraz siadam za swoją maszynę, szyję. No cóż, bluzeczka jest skończona, jest na mnie, zaraz za chwilę ją zobaczycie. A ja tylko chcę podziękować Wam za oglądanie moich wideo, za to, że podpisujecie się na kanał, za Wasze lajki, za komentarze i mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie jeden raz. Ja będę wymyślać i pokazywać Wam swoje nowe projekty, a Wy nie zapominajcie robić też coś dla siebie, bo daje nam to dużo radości, przyjemności i satysfakcji. Życzę Wam dużo szczęścia i realizacji wszystkich Waszych postanowień. Do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa!